Cześć! Dziś poruszę temat związany z transportem do pracy, bo to niby jest taka rzecz oczywista. Jesteśmy często przekonani, że agencja musi nam zapewnić transport do pracy, a to nie do końca tak wygląda, bo możemy mieć ten transport zapewniony, albo też może być tak, że będziemy musieli dojeżdżać do pracy na własną rękę. No i przede wszystkim pierwsze pytanie, czy agencja musi zapewnić transport? No więc nie bądźmy tego tacy pewni, ponieważ to tak naprawdę zależy od tego, co jest zawarte w umowie. Ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, jak u mnie było, bo pierwszy raz spotkałam się z tym, że agencja nie zapewniała mi dojazdu do pracy, bo owszem, kiedyś też pracowałam przez inną agencję, to było w miejscowości Nordwijk nad morzem i było tak, że w tym samym mieście, w którym pracowałam, miałam też zakwaterowanie, więc tak naprawdę miałam 15 minut spacerkiem, czy też 10 minut nawet do pracy. Z domku agencyjnego do pracy miałam po prostu bardzo bliziutko. No i wiadomo, że wtedy nie musiałam jakoś martwić się tym dojazdem. Ewentualnie mogłam zaopatrzyć siebie sama w rower. Natomiast jeżeli chodzi o transport do pracy, to naprawdę to zależy od tego, co macie zapisane w umowie, bo agencja nie musi Wam zapewniać transportu. Ja, gdy przyjechałam w czerwcu 2021 tutaj do Lelystad i zaczęłam pracę przy produkcji rowerów, to było tak, że w umowie miałam zapisane, że przez pierwsze 2 tygodnie mam zapewniony transport, mam przydzielonego kierowcę, no i on ma samochód i przez pierwsze 2 tygodnie mam zapewniony transport do pracy. Natomiast potem już muszę sama się o to martwić. Czyli agencja po prostu przez 2 tygodnie na początek, dajemy Ci 2 tygodnie na to, żebyś sobie coś tam ogarnęła, więc damy Ci możliwość dojeżdżania do pracy, natomiast potem już Twój problem, radź sobie sama, tak? Więc ja taką sytuację po prostu miałam i może się zdarzyć tak, że nie będziecie mieli zapewnionego transportu. Bo tak jak już mówiłam przed chwilą, przez 2 tygodnie na przykład będziecie mieli samochód i kierowcę, albo Wy będziecie mogli być kierowcą i dostaniecie samochód, a potem już we don't care, radź sobie sam, że tak powiem. No i musimy mieć to na uwadze, że transport nie musi być nam zapewniany. Chyba że mamy, wiadomo, do pracy 80-60 km, no to agencja zapewnia nam transport, którym może być na przykład bus, tak? Może na przykład być tak, że będziemy mieli kierowcę, który przyjeżdża o danej godzinie, w momencie, gdy pracownicy kończą pracę i zabiera ze sobą na przykład 20 ludzi w busie. Lipa jest taka, że nie fajnie, jeżeli na przykład skończymy wcześniej i musimy czekać, aż kierowca po nas przyjedzie, bo załóżmy mamy pracę do godziny 24, a skończymy o 22, no i musimy do 24 czekać, aż kierowca przyjedzie, ponieważ on jest zaplanowany na tą 24, że przyjeżdża po pracowników i zabiera wszystkich hurtowo, więc może być taka sytuacja, no ale to na to nie mamy wpływu, tak? Tak agencje często funkcjonują, że taniej jest im po prostu mieć jakiegoś kierowcę, który ma busa i przyjeżdża i zabiera hurtowo ludzi z tej zmiany, o której kończą, tak? Jeżeli jest taka sytuacja, że agencja zapewnia nam transport do pracy, no to możemy dojeżdżać rowerem albo samochodem. Jeżeli dojeżdżamy rowerem, no to często jest tak, że agencja daje nam ten rower, no i mamy na przykład napisane w umowie, że do 10 km jest zapewniany rower i to jest jedyny transport do pracy, jaki agencja może Ci zaproponować. Dlatego też w jednym z moich odcinków, o co warto dopytać podczas rekrutacji, tutaj pokażę Wam za chwilę link do tego odcinka, mówiłam o tym, żeby pytać się o transport do pracy, bo naprawdę są osoby, które nie mogą dojeżdżać rowerem, bądź po prostu nie chcą, bo naprawdę warunki pogodowe w Holandii są różne, szczególnie są bardzo nieprzyjemne w zimę. I jeżeli nie chcemy naciąć się na to, że mamy dojechać do pracy, a tu nagle rower i niemiła niespodzianka, to naprawdę warto się o te kwestie dopytać. No i jeżeli chodzi o rower, to często, tak jak mówiłam, jest tak, że na przykład zapewnia agencja rower do 10 km dojazd rowerem, a często na przykład wybierają oferty, w których właśnie jest ten limit spełniony i mamy zapewniany rower. Też jest tak, że możemy mieć albo własny rower,
albo możemy wypożyczyć rower z agencji. Wtedy on na przykład kosztuje 10 euro tygodniowo albo 8 euro tygodniowo. To już tak naprawdę zależy od po prostu warunków, od tego, co agencja sobie tam ustali i albo my się na to zgadzamy, albo też nie. Kolejna kwestia to jest samochód do pracy i możemy być kierowcą albo możemy być pasażerem. Jeżeli jesteśmy kierowcą, no to otrzymujemy samochód. Oczywiście musimy wypełnić pewne formalności, że bierzemy odpowiedzialność za te auto i tak dalej. No i dostajemy też kartę do tankowania często. Często tak jest, że jest ta karta do tankowania dawana kierowcy. No i może być tak, że będziemy mieli na przykład limit na jazdę. Czyli na przykład będziemy mogli tylko jeździć do pracy i wracać z pracy. I na przykład nie będziemy mogli jeździć na zakupy. A w innej agencji będziemy mieli po prostu jakiś tam limit tygodniowo iluś tam kilometrów. Że możemy wykorzystać tyle i tyle kilometrów tygodniowo i nie kontroluje nikt jakoś tego, że na przykład jedziemy do pracy. A jak to mogą kontrolować? No na przykład tak, że będzie aplikacja. Po tym jak wsiadamy do samochodu, musimy odpalić aplikację w telefonie i jak odpalimy aplikację, no to wtedy odpalamy też silnik i jedziemy. Jeżeli nie włączymy tej aplikacji, to często słyszymy na przykład wycie w samochodzie. Takie naprawdę, bardzo nieprzyjemne. Ja kiedyś nieraz miałam taką sytuację, jak pracowałam przez inną agencję, że byłam pasażerem i ktoś nie uruchomił aplikacji i na przykład całą drogę buczało, bo ktoś miał problem po prostu, żeby tę aplikację odpalić albo skończył mu się internet, coś takiego. Także miałam takie sytuacje. No albo możemy też być pasażerem, czyli mamy przypisanego kierowcę, często tam bierzemy od niego kontakt, wsiadamy do auta i jedziemy, tak? I wtedy ten kierowca ma na przykład 3-4 pasażerów. Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, jeżeli na przykład jedna lub dwie osoby kończą szybciej, a kierowca zostaje w pracy. I wtedy kierowca może na przykład nas odwieźć albo może powiedzieć, że nie chce odwozić. Bo mi się zdarzyło mieć taką sytuację kiedyś w pracy, że kolega był kierowcą, ja skończyłam wcześniej, bo nie było pracy, a on został. I on nie chciał mnie odwieźć do domu, ponieważ musiałby się wylogować z pracy na godzinę i mnie odwieźć. Bo około tyle czasu zajmowała podróż. I ja go też jakby rozumiem, no bo to jednak były jego pieniądze. Z jednej strony nie fajnie, z drugiej też można by się postawić na miejscu tej osoby. I tak to wyglądało, a ja wtedy nie miałam za bardzo możliwości wrócenia nawet autobusem, bo nie wzięłam po prostu ze sobą karty. I taka była sytuacja. Więc lepiej jest czasami być przygotowanym na takie niespodziewane zdarzenia. No i też taka kolejna opcja, którą ja bym podpięła pod samochód, to jest kierowca z busem, czyli jest kierowca, który podjeżdża o danej godzinie, załóżmy o 24, podjeżdża, zabiera ze sobą 20 pracowników, którzy kończą tę samą zmianę i wraca z nimi z powrotem po prostu do zakwaterowania. No i tutaj podobna sytuacja, o której mówiłam wcześniej, czyli gorzej, jeżeli my skończymy załóżmy o godzinie 10, no i musimy do 24 czekać na kierowcę, ponieważ on nie przyjedzie szybciej, bo ma ustalone, że o 24 ma być na miejscu albo jest w trasie i na przykład coś robi i nie może po nas przyjechać. Też może się tak zdarzyć. No i też druga opcja, jeżeli chodzi o transport do pracy, no to tak jak mówiłam wcześniej, możemy albo skorzystać z transportu zapewnionego przez agencję, albo możemy dojeżdżać prywatnie. Jeżeli chodzi o dojazd prywatny, to może być to rower, samochód, dojazd ze znajomym, kolegą, koleżanką, bądź transport publiczny. Ewentualnie też możemy skorzystać z hulajnogi lub skutera. Ale jeżeli chodzi o hulajnogę i skuter, to te kwestie poruszę w innym odcinku, bo jest to bardziej rozbudowana sprawa i też mniej osób tutaj w Holandii korzysta z tych opcji. To znaczy przynajmniej w mniejszych miasteczkach, w większych może być tego więcej. Natomiast to jest bardziej rozbudowana taka sprawa i myślę, że jeżeli chodzi o hulajnogę i skuter, to opowiem o tych rzeczach w innym odcinku.
Jeżeli chodzi o rower, no to możemy sobie po prostu kupić samodzielnie rower własny, tak, wydać no, większą ilość pieniędzy, kupić sobie nowy lub używany, no to już decyzja należy do Was, jaki rower chcecie. Czy wolicie sobie kupić na przykład na Marktplacie, czy w jakimś sklepie rowerowym. Natomiast no, po prostu kupujemy sobie rower i jeździmy. Prosta sprawa. Samochód własny, no to już od Was zależy, czy chcecie rzeczywiście tutaj korzystać z własnego samochodu, bo niektórzy wolą nie ryzykować. Jeżeli chodzi o kwestię samochodu, to też inaczej to wygląda, jeżeli macie samochód z polskimi blachami, a inaczej, jeżeli macie samochód z niderlandzkimi tablicami. Natomiast tutaj proponowałabym się rozeznać, jak to wygląda, bo chyba do 3 miesięcy można jeździć na tych polskich blachach. Też nie chcę teraz poruszać tego tematu, bo to jest też bardziej rozbudowana kwestia i poruszę ją w innym odcinku. Natomiast możemy oczywiście korzystać z własnego auta i sobie dojeżdżać nim do pracy. Na temat kosztów dojazdu, czy agencja zwraca, za chwilę powiem, czy zwraca pieniądze za paliwo. Kolejna opcja to jest transport publiczny. Jeżeli chodzi o transport publiczny, to nagrałam odcinek o transporcie publicznym w Holandii i tutaj Wam podam nazwę, więc sobie możecie sprawdzić, bo można oczywiście dojeżdżać pociągiem, autobusem, tramwajem to raczej dojeżdżamy na terenie miasta, więc tramwaj tutaj nie biorę pod uwagę. Natomiast w tym odcinku, który nagrałam, opowiadałam o tym, jakie mamy opcje, jeżeli chodzi o transport publiczny i w jaki sposób możemy korzystać, jak możemy też płacić za przejazdy. No i też kolejna opcja to jest transport ze znajomym, czyli znamy kogoś z pracy, ktoś ma samochód, jeździmy z kimś do pracy, dokładamy się do paliwa i mamy taki deal i sobie dojeżdżamy do pracy. Zwrot kosztów za paliwo. Czy nam to przysługuje? No i jeżeli chodzi o kwestię zwrotu kosztów za paliwo, bo na przykład dojeżdżamy swoim samochodem albo też komunikacją miejską i chcielibyśmy otrzymać zwrot, to powtórzę to, co mówiłam też wcześniej, zapoznajmy się z umową. Zapoznajmy się z umową, jeżeli nie możemy znaleźć, to spytajmy się po prostu w agencji, w biurze albo napiszmy maila i spytajmy się, czy jest zwrot kosztów za paliwo, bo zdarza się, że agencja na przykład wyznaczy limit, że do 40 km oddaje pieniądze. A na przykład inna agencja powie, że no nie zwraca kosztów za paliwo czy tam za dojazd komunikacją miejską i nie będą chcieli oddawać pieniędzy. Natomiast jest taka Federacja Holenderskich Związków Zawodowych, ona się nazywa FNV, dokładnie w skrócie FNV. I na stronie tej federacji jest napisane, że prawo nie mówi, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży. Masz do tego prawo tylko wtedy, gdy uzgodnienia na ten temat są zawarte w Twoim układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę. Jeśli tak, pracodawca musi pokryć koszty podróży. Ten układ zbiorowy pracy to jest CAO, które często mamy w dokumentach. U mnie akurat w aplikacji, tak, w zakładce dokumenty jest tam właśnie CAO, więc tam możemy to sprawdzić. To już od Was zależy, w jakiej formie macie umowę, czy macie w formie papierowej, czy też na maila, więc możecie tam się z tym zapoznać. Natomiast no, ta Federacja Holenderskich Związków Zawodowych, muszę to przeczytać, bo jest trochę długa nazwa, no na jej stronie można znaleźć wiele informacji, więc zachęcam Was też do zapoznania się z tą stroną. W opisie tego odcinka podam link do tej strony. Oczywiście no, większość rzeczy będzie po angielsku lub po niderlandzku. Ja sobie akurat przetłumaczyłam stronę, bo mam taką opcję w ustawieniach, że tłumaczy mi większość stron na język polski. No i też zdarza się tak, że na przykład związki zawodowe idą do jakichś zakładów i informują, tak, o tym, że prawdopodobnie nastąpią jakieś zmiany albo że chcą zachęcić po prostu firmę, w której pracujemy, do wprowadzenia jakichś zmian. Ja też nieraz miałam tak, że szłam do pracy i dostawałam takie kartki właśnie z tego FNV. Więc są te związki zawodowe, można się też do nich zapisać, ale to tak Wam mówię, że jest taka możliwość, jeżeli chcecie.
Nie będę teraz poruszała tego tematu związków zawodowych, to jest temat na inny odcinek. Jeżeli chodzi o dojazd do pracy, to mam nadzieję, że podałam wszystkie ważne informacje. To tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!